Nie wiem jak wam, ale mi Shogun przez jeszcze długi czas będzie się kojarzył z kitraniem się po lasach przed artylerią Nojana. Shalom, Aweja, witam serdecznie, Zając z tej strony, kłaniam się niziutko i witam, zapraszam na nową serię. Powrót do Shoguna, bardzo dawno nie graliśmy w Shoguna. No nie licząc multiplayeru, kampanii PvP z Nojanem, to osobiście bardzo dawno nie graliśmy Shoguna, ani tym bardziej Zmierzchu Samurajów, bo dzisiaj Zmierzch Samurajów, uwaga na potężnej modyfikacji. W sumie pierwszy raz bawimy się w modyfikowanie gameplayu w Shogunie, poza jednym testowaniem modyfikacji na chyba drugą erę do Śródziemia, która była taka średnia. Dzisiaj zagramy w potężną modyfikację do Zmierzchu Samurajów, który to mod jest typu całkowicie przebudowy rozgrywki. Dalej pozostanie dobry, klasyczny Zmierzch Samuraju, tylko zupgrade'owany, rozbudowany, rozwinięty o kreatywną twórczość autorów tej modyfikacji. Jak sobie przeglądałem, wygląda obiecująco. Nowe budynki, nowe jednostki, inne zachowania botów. Przede wszystkim bitwy mają być dłuższe, przyjemniejsze. No, aż prosi się, żeby poklikać i zagrać. Także proszę Państwa, na wstępie łapki w górę i soczyste komentarze. Pierwszy odcinek, więc zachęcam podwójnie o aktywność, żeby nakarmić statystyki YouTube'owe. A my tymczasem rozpoczynamy kampanię w Zmierzchu Samurajów z modyfikacją Master of Strategy. Zastanawiałem się, którą frakcją pykniemy sobie i doszedłem do wniosku, że chyba najciekawsze będzie Yozaie. Z uwagi na lokację startową, przynależność do Shogunatu, ciekawe początkowe modyfikatory, już w ogóle ta modyfikacja zmienia chyba modyfikatory dla poszczególnych frakcji, tak mi się może wydawać. Albo te umiejętności w frakcji są takie same jak na postawce. Nie pamiętam, bardzo dawno nie grałem, poza tym jakimś ekspertem od Shoguna nie jestem, żeby wszystko na pamięć kojarzyć. Natomiast to, co powinniście kojarzyć, to powinniście kojarzyć, że pod każdym filmem Zajączka są bardzo ważne rzeczy pod filmem w opisie nagrania. I tutaj na przykład dzisiaj polecimy sobie link, który przeniesie was automatycznie do głównego kanału The One True Zając. Możecie kliknąć, pyk, możecie zasubskrybować, no i oglądać najciekawsze, najlepsze materiały, nie tylko z gier Paradoxów, ale z wszelakich RTS-ów, które obecnie ogrywamy albo będziemy ogrywać. Polecam bardzo serdecznie zasubskrybować i być na bieżąco ze wszystkimi kanałami Zająca, łącznie z nowym głównym kanałem. Jak wiecie, co spotkało główny kanał, nie muszę wam tłumaczyć. Nowym głównym kanałem jest The One True Zając. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji oraz oglądania. My natomiast rozpoczynamy kampanię w Zmierzchu Samurajów z modyfikacją Master of Strategy, a frakcją Yozai. Poziom trudności bardzo wysoki. Krótka kampania, bo na krótkiej głównej celem kampanii tak jest zdobycie przyszłego Tokio i dawnego Kyoto, nie? To są główne cele. Gramy po stronie shoguńskiej, ale być może to się zmieni. Nie mam doświadczenia z tą modyfikacją, tylko sobie przejrzałem na warsztacie Steam, co ona zmienia, także będziemy w sumie wspólnie odkrywać. Ale była polecana, jeden ze żbiczków mi na Discordzie ją polecił. O, filmik wprowadzający. Może dla fabułki. In Kyoto, the emperor continued as divine head of state. But real power was held by the Tokugawa shogunate. For 2 centuries, they ruled with absolute authority. Japan prospered. The people were content. In 1853, American warships changed everything. The shogun welcomed the West and signed a treaty of peace and amity. The gates to Japan were open. Trade was established, but the agreements favored the Western powers. The economy faltered, and the people suffered. No to nie wiecie jak się powstrzymuje, 1863,
Żeby nie rzec, że jak to kiedyś robili porządne wstępniaczki fabularne do kampanii, żeby się wczuć. A jak teraz to robią? No nie będę wymieniał wyrobu Total War podobnego, gdzie wrzucają cię na mapę kampanii, gdzie jest burdelo, bum bum, masz, graj, podbijaj, aż ci się zaraz nie przeje, nie znudzi. A tutaj całą mapę mogłeś podbijać, tylko za szoguna. Albo cesarza. Oho. The Western powers gave their answer. Prepare to run out the guns. On my command, fire! Kurwa, się zastanawiam, czy my pozostaniemy wierni Shogunowi. Może demokratyczna Japonia? Pamiętam, że na podstawce można było potem wybrać trzecią stronę i wprowadzić republikę. The Emperor brought death to his people. The Imperialists would pay for their misguided actions. Order had to be restored. To strengthen our position, the Shogun allied with the French. We will study their ways and discover their secrets. Tu proszę wiedzieć, po lewej mamy to i to je. Only then can we destroy the fools around the Emperor and return honor to Japan. The Shogun must be victorious. Josei Domain. No dobrze, proszę państwa, Josei Domain, przynajmniej wiemy jak to dokładnie wymawiać, Josei, a mi się podoba Josei, Jozajowie. Jozajowie. Pierwsza misja to jest, żeby podnieść rozwój naszego kraju, zainspirowana ludność, tak jak na podstawce My Lady. Ciebie słuchać nie chcemy, ale to co się pierwsze już rzuca w oczy, to jest to, że mamy rozbudowane osady. Mamy zdecydowanie bardziej rozbudowane osady. Jak to jest normalna prowincja, to już widzicie, że mamy podprowincję. Tu mamy podprowincję w postaci farm, wiosek, które możemy rozbudować osobno. To jest zupełnie nowe pole, nowe kafelki, dodatkowe kafelki, skupiające się tylko na rozwoju, że tak powiem, okolicznych wiosek i tutaj mamy unikalny jakiś tam surowiec, możemy rzeczy robić, widzę, i to też nam daje dużo więcej budynków. No mocno na razie jesteśmy ograniczeni przez technologię, ale sporo tego jest. Poza tym mamy porciszcze. Porciszcze również ma 4 już hafle z możliwością dalszego rozbudowania niezależnie od wioski. To są osobne budynki, nie? No a w porcie, znaczy w stolicy regionu mamy również klasyczną możliwą rozbudowę. I to jest co się rzuca na pierwszy rzut oka. Na drugi rzut oka to co się rzuca, że już na start mamy więcej jednostek. Nie wiem, czy drzewko technologii nie jest pozmieniane. Wydaje mi się, że jest inne. Zdecydowanie jest inne. Drzewko technologii. Francuska Imperialna Gwardia. Pożyczymy od Napoleona francuską Imperialną Gwardię. No, zobaczymy jak się będzie grało. Mam nadzieję po pierwsze, że ten system rozbudowy będzie satysfakcjonujący, mimo że tutaj jest częściowo kafelkowy, ograniczony system rozbudowy, który nie był zły, nie oszukujmy się, tylko był ograniczony. Będzie przyjemny, że nowa pula jednostek da nam po prostu coś więcej niż na spamienie piechoty liniowej, dział Armstronga i wystrzeliwujemy wszystko, że bitwy będą dłuższe, że bitwy będą przyjemniejsze, bardziej taktyczne, no i że ogólnie gameplay będzie przyjemny, bo chyba prowincji nowych nie ma. Tak jak mi się wydaje, nie wiem czy jakieś prowincje są nowe dodane, chodzi o to, że te prowincje są rozbudowane. A i te pomniejsze wioski mają garnizony. I widać, to jest jakiś garnizon, że jakbyśmy chcieli przyjść i to splądrować, no to tam chłopi chwycą za widły, chwycą za jakieś różnice z dziada pradziada. A tutaj już mogę niezależnie rekrutować.
Ale jest dużo drożej. Patrzcie, ci na przykład poborowy, Ashigaru 525, a tutaj aż 375 szekli. No hit, proszę państwa. Hit, proszę państwa. Nasi Jozajowie są niepocieszeni, ale posiadamy flotę. Posiadamy flotę. Spójrzmy na mapę dyplomatyczną. Znajdujemy się tutaj na Cyplu. Tu powinno być Tokio, tu będzie Kyoto. Nasze cele tej kampanii. Obecnie nie lubi nas cała Japonia. Dobrą frakcję wybrałem. Czemu cała Japonia nas nie lubi? Jedynym przyjacielem jest Edo. Sojusz, Military Alliance. Ale handlować nie możemy, bo nie posiadają chyba portu, albo my nie posiadamy portu. Walczymy z Kogą, Odwara jest dla nas nieprzyjazna i Saga z jakiegoś powodu jest przez nas widziana i również jest nam nieprzyjazna. My jesteśmy szoguńscy, ale szogun szogunowi, szogunem zajęczym imperialistą. I generalnie widzę, że nie za bardzo nas tutaj wszyscy lubią. Może dlatego, że gramy na bardzo wysokim poziomie trudności. Znowu nie sprawdzałem, czy modyfikacja zezwala na zmianę poziomu trudności. Dużo modów do Total War'a jest po prostu projektowanych tak, że grasz na jednym poziomie trudności, bo inne wprowadzają drastyczny dysbalans i uniemożliwiają rozgrywkę. Już nieraz się na to nacięliśmy. No cóż, odpaliłem bardzo wysoki, zobaczymy, co złego się stanie. Naszym pierwszym celem byłaby Shimosa. Shimosa, która posiada niewielką armię, porównywalną z naszą. To jest jakaś, to jest jednostka z podstawki? Kurde, nie kojarzę. To są walka do walki podjazdowej, partyzanckiej. Celność 55, przeładowanie 30, zasięg 195. Takie jegry, proszę państwa, do walki podjazdowej. No dobrze, mamy erę zimową, w sensie erę zimową. Mamy okres zimowy. Staniemy sobie na krawędzi prowincji. Pyk, 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 pyk. Spróbujemy tylko na początek sezonu kampanii wojennych, na wiosnę. Wyruszyć od razu na Shimosę. Może się uda go nawet sprowokować do jakiegoś może ataku. Zobaczmy, co my możemy zrekrutować. Mamy Roninów, proszę bardzo. Na start mamy Roninów. Mamy dostęp do tylko jednostek tradycyjnych. A pokaż, co my mamy w naszej armii. W naszej armii posiadamy 3 jednostki strzelców, trochę Ashigaru i 2 tych, tak? On posiada mniej więcej lustrzaną armię, ale lekutko mniejszą. Tylko że się broni za murami, skubany i ma garnizon. Zrobimy tak. Weźmiemy łuczników. 2 oddziały. Ci łucznicy powinni pięknie sobie radzić z Ashigaru i garnizonem, który pewnie też w większości jest Ashigarowy. I machniemy może jednego zwykłego Naginata Ronina? Naginata Ronin, tak jest, tego bym chciał. Możemy ostrzelać miasto? Właśnie, my możemy ostrzelać miasto flotą. Your bombard fail tylko jest any damage. No i wpytę. Liczyłem, że może dają gdzieś tam kulką oberwie. Ale zapomniałem, kiedy był piękny future, że można było miasta ostrzeliwać. Że jakbyśmy wytoczyli bitwę w zasięgu tej floty, tutaj pyk, 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 to mielibyśmy możliwość ostrzału okrętowego. Pysznie. Nie mam pojęcia, co my możemy tutaj budować na start, bo jesteśmy mocno ograniczeni przez technologię. W stolicy regionu mamy miasto industrialne, miasto wojskowe i miasto tradycyjne. I to wszystko czymś się różni. Kupić sobie nową grę. Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. 1000 gier w najniższej cenie. Powinniśmy wykorzystać naszego rynku zająca. Przejście do świata najtańszych gier. Nie możemy kupić energię. Miasto tradycyjne widzę, że jest pod jednostki tradycyjne. Na przykład mielibyśmy, jakbyśmy postawili to mamy plus 10 do kosztów jednostek nowoczesnych. Czyli trzeba mocno techować miasta, a Zajączkowi to się podoba. Zajączkowi to się podoba, kiedy trzeba techować miasta. W Romie 2 to jest fajnie rozbudowane, zaprojektowane. Techowanie miast, w zależności jeszcze od surowców. Bardzo przyjemna rzecz. Mamy training groundsy, które na razie niewiele dają poza możliwością rekrutacji. Możemy zrobić tradycyjne jodo albo baraczki, żeby mieć już możliwość rekrutacji piechoty liniowej. Będzie minus 5 do taksów. A żeby zrobić miasto militarne, potrzebujemy cegieł. Potrzebujemy cegieł, czyli co? Musimy gdzieś na mapie dostać się do cegieł albo sami zacząć wytwarzać cegły. Możemy na prowincji zrobić dziury gliniane, cegłowe, klej pizzy i mamy plus 5 ton cegieł. Rozumiem, że będziemy produkować surowiec, ale to jest dobre.
Albo możemy rozbudować farmy na wyższy poziom. Plus 490 do dochodu. Zredukuje przestępczość. Antymodernizacja. No to mam minus 5 do kosztów budowy. Nie, no dobra, te klejpicy trzeba zbudować, bo te cegły są do wszystkiego potrzebne. Nie ma nowoczesnej Japonii bez kosteczek świeżo wypalanej, pachnącej, pomarańczowej niczym prezydent obecny USA. Kostek cegieł. O tak, tego potrzebujemy. No to w sumie na razie tyle, jeżeli chodzi o szekle. Nie za wiele. Pohandlować, pogadać też nie możemy. Jeżeli chodzi o technologię, szkoła, fabryczka, dostaniemy 6-funtówki. Jeżeli chodzi o artylerię. Flotylę. Plus 1 do zadowolenia we wszystkich prowincjach. Redukuje koszty. Przedmieścia. Fabryczki, szkoły. Plus 5 do researcha. Brzmi fajnie. Ej, to drzewko technologii wydaje jakieś się mniejsze. Mam nadzieję, że ono jest lepiej pomyślane. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to. Możemy gdzieś agentów rekrutować. Możemy tutaj zrekrutować zagranicznego, rozumiesz, doradcę tego. Weźmy go od razu, machnijmy. Weźmy go od razu, machnijmy, żeby on sobie levelował. To on będzie fajnie boostował nam naszą armię. Minus 1 do szansy tego, że uda ci się odnieść. Plus 1 do treningu. Dobra, ty masz być jako support. Ty masz być jako support, wejdziesz do tej armii i będziesz supportował nasz główny stack. Zostało nam 666 szekla. Brzmi dobrze. I nasza stolica jest zadowolona. Z powodu modernizacji. Czy my chcemy na początku dociskać naszych chłopów? Kosztem rozwoju? Jeżeli to będzie dobra seria, to będzie długa seria. A jeżeli będzie długa seria, no to nam zależy na rozwoju. Powiem więcej, my zmniejszymy podatek. Dochody są beznadziejnie małe. Ale przynajmniej osada będzie powoli sobie rozwijać. Jesteśmy totalnie proszoguński. Ty jesteś... Koga jest imperialna cesarska i też nikt nie lubi. Tu nikt się w tej Japonii nie lubi. To będzie wojna totalna. Czy widz zadowolony z wojny totalnej w Japonii? Mamy jakiś przyjaciół? Mamy brata. Hayashi Tagataka. A naszym daimyo jest Hayashi Tagataka. A, bo to jest Tadakata. A to jest Tadatataka. Olipka jasna. Tadakata. Kata. Taka. Skipnijmy turę. Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, to jest odpowiedni moment. Oni mieli... Co ty robisz? Pucnąłeś sobie, ale wyszedłeś armią z miasta. To jest bardzo dobry moment na atak. No i to jest również bardzo dobry moment, że jak ktoś jeszcze nie machnął komentarzy i łapy górę pod statystyki, również idealny moment. Mieli jakąś armię na północy. No niby jest zima, no ale też się prosi, żeby go zaatakować. To aż się prosi, żeby go zaatakować, zwłaszcza, że nasze posiłki powinny podbiec. Także 2 oddziały łuczników, 1 oddział Ronina wspierany przez flotę. Brzmi jak plan. Moglibyśmy spróbować asazyństwa naszym agentem, aby pozbyć się daimyo. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Karypel padnie w czasie bitwy. Podrzucimy również agenta, żeby szkolił nasze trupsy. Nasi Ashigaru, nasi dzidownicy kochani, będą mieli zagraniczną szkołę dzigania dzido. Dobra, zaczynamy. Pierwsza wielka bitwa tej serii i chłop mi się schował do miasta. A więc to był bejcik. A więc to wszystko był bejcik. Myślałem, że on wyszedł, bo chce się bić, że czuje się pewnie. A możemy przezimować w tym porcie? O, ja i tak ci wyciągam garnizon. Chciałem, żeby tu wejść do miasta, nie? Żeby oni stópki ich nie parzyło zima, a sprowokowałem bitwę. Dobra, będzie bitwa. Zając obiecał bitwę, Zając daje bitwę. I to jeszcze posiłki. Mam nadzieję, że flota będzie pyrkać. W ogóle ci już mają 5. poziom doświadczenia na start za budynki tamte. Ciekawe. A i mapy bitewne tu są pozmieniane, rozumiesz? W końcu te zamki nie będą tymi smutnymi kwadratami z tym smutną kurwa stodołą na środku. Tylko mapy bitewne przy szturmach, oblężeniach mają być poetyckie, a mapy bitewne zwykłe zobaczymy. Także tu atakujemy jakąś zwykłą wioskę portową
I zobacz, jak oni tu już, te gesty jest porobione. Kurde, nie wiem, czy my wygramy. Może tu są jakieś forty dziesiątki. Może byśmy nie chcieli śnieżycy i mgły. No dobra, redukuje widoczność ships i fire reduce accuracy and range. Super. Dobra, rozpocznij rozstawianie. Nie wiem, czy my w ogóle teraz będziemy mieli dostęp do tego i... Ta wioska to jest taka... A, bo to jest port, patrz! Coastal Battery. O kurde, co ty gadasz? My odkryliście, jeżeli ten mod będzie dobry, to będzie dobrze. Czy to ma kontrolować naszą flotę? Nie ma tego w Shogunie łączonych bitew lądowo-morskich, nie? Ciekawe, jak to ma działać, Coastal Battery. Ty, no ale patrz, to jest, rozumiesz, portowe miasteczko i z takim tym. Ty to rozumiesz? Jocie. Dobra, będziemy sztrołować tutaj. Po minimapie fajnie widać strefę rozstawienia dookoła, że możemy tutaj się wlać do osady. Myślę, że będziemy podchodzić od tej strony, bo tutaj mamy osłonę lasu aż pod same mury. Fatalne ze strony garnizonu, że nie wycięli lasu pod murami. Czy wy macie możliwość rozstawienia paliczków? Jezus, paliczki! Masena już płynie do Japonii! Halo? Halo? Co tu Napoleon? Co tam w Hiszpanii? Jak Masena? Jak to na paliczek? No hit, jeden z lepszych memów, jakie widziałem na naszym kanale. Coś pięknego. Dobra, no tutaj nie ma co tamto. Trzeba wbiegać na mury. Pytanie, jak on będzie miał posiłki. Czekaj, on posiłki będzie miał poza miastem czy w środku? Bo te posiłki biegną ze stolicy regionu. To możemy zrobić tak, że na szybko się zajmie... Ale to może być ciekawa bitwa, ty! Jak on nie będzie miał tych posiłków w mieście, tylko będzie gdzieś wchodził, to możemy zająć mury, rozumiesz? On będzie wchodził, a my już tu w mieście będziemy. Jocie, ale dobre. Ale dobre. Babciu, to jest zajebiste. Rozpocznij bitwę. Prepare to attack, sir. Prepare to attack, sir. To strzela jakoś. Nie wiem, jak to strzela. Mamy Naval Support, ja kamerkiem zasłaniam. Focus Area 4 minuty. Nasze posiłki idą od tej strony, a tu mamy tylko pojedyncze oddziały. Właśnie, pytanie, czy boty będą ogarniać te nowe wersje oblężeń. Jakie są przed nami. Szkoda, że jest mgła, bo może by to jeszcze lepsze wrażenie robiło. Chociaż taki szturm o poranku. Zimowy poranek, wykorzystują nasze wojska mgłę, aby dostać się do środka. To weźcie, rozwalcie bramę. Jak tutaj nie ma na razie oponenta, bo on ma tylko 2 jednostki garnizonowe. Reszta armii jest w tym. Reszta armii z jakiegoś kierunku będzie przyłazić. No to chyba git. No to chyba git. Pokaż, jak wyglądają ci jegrzy. Takie piżamki. Dobra. Fajne takie niebieściutkie kolorki. Niebieściutkie daimyo Jozajów. Gdzie są posiłki wroga? Bo nasze posiłki biegną z tej strony. Mamy mieć ograniczony za... Ojejciu, ty, te mapy też wydaje mi się, że są większe. Zdecydowanie rozszerzone, są powiększone. Dobra, panowie, no dobrze, jakbyście zdążyli na bitwę, także biegiem. Hop, 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 hop. Czy to działa... No nie, oni tutaj stoją wcelowani. Nie wiem, jak to ma działać. To są spearmeni. Tu nie ma chyba żadnych wieżyczek, no bo to jest miasto portowe. O kurde, ty! Jak ja się wystraszyłem! Co to jest? Tu działa są! Dobra, panowie, na mury. Ja pierdzielę, co to było? Jak ja żem się przestrachał. Przepraszam. To niewiele zrobiło, ale... W sensie małe damage, nie? 4, 2... A stanąłem pod tym i tak patrzę na te mury. Co ty gadasz? Aha, bo wy to palicie tak. No to nie jest zła salwa. Dobra, wbijamy do wbijać do środka, panowie. Hop, 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 hop. Wbijać tu, wbijać tu. O, podpaliło się?
A, bo oni to muszą najpierw podpalić. 150, to widzicie FPS-y? Widzicie FPS-y. Ładnie. Ej, bliżej, im więcej ognia, tym więcej FPS-ów. Pato, 190 rośnie. Myślałem, że będzie spadać, będzie trochę lagować. Pięknie jest. Dobra, nie wiem, gdzie są posiłki wroga. Dobra, te działa efektywnie strzelają, ale mało skutecznie. To mogę wam obiecać. Ty, a może on posiłków nie wrzucił? Jest opcja, żeby nie wrzucać posiłków, które są przypięte do bitwy? Ciekawe. O, gate został spalony. Jeżeli gate został spalony, to możemy wbiegać do środka. A wróg już ucieka. Dobrze. Dawaj naszych samurajów, żeby zmasakrować oponenta. Wbiegać do środka. Tutaj zabezpieczamy jeszcze sobie flankę na murach. Wy na razie czekajcie, zładujcie się na środek. Macie szarże, macie sprint. Do środeczka, panowie, do środeczka. Tu mogę jakoś skapować to, żeby to w nas nie strzelało? Zajmij tą bramę. Wejdź tutaj. To jest jakiś wieżyczek, ale on nie strzela. Wy też do środka. Kurde, ależ to ciekawie wygląda. Dobra, ciągnie drugi oddział. Zbrojony motłoch. Z dzidy. Ty, no jaka bitwa na schodach. Zobacz jaka ustawka, Pato, zobacz jaka ustawka. Nasi zbiegają z tych schodów. Ci wbiegają pod górę, żeby nas zatrzymać. ale to epicko wygląda. Proszę, żeby to się nie bagowało i żeby działał. Że ten mod jest genialny. Ten mod wydaje się być genialny. Ktoś ostrzeliwuje nasze jednostki. To masz taki zasięg? Chodź tutaj, mury płoną. Kurde, bo te działa cały czas strzelają. Wjedźcie do środka. Daj rozstaw strzelców tutaj. Jezus, jakie to ma możliwości. Nie wiem, czy da się pozbyć, żeby te działa z tych fortów nie strzelały. Chyba się nie da. Dlatego wszyscy do środeczka. O, mamy możliwość tego. Naval supportu. Ostrzelaj. No tu ostrzelaj. Zobaczymy, jak to działa. Jak działają te działa. Tutaj ich zablokowaliśmy. O, wiem, tych strzelców to w ogóle daj tutaj. Jednych strzelców daj tu. Drugich strzelców daj tu. Jest ten ostrzał? Się ładuje? Dobra, cicho. Oni tu mówią wbiec. Daj kolejnych strzelców. Pyk. Daimyo przyjechał. Dobrze. Zainspiruj frontowe jednostki. Kurde, coś tu nawala. Nie wiem, czy to nasi, czy oni. To był ostrzał. Miałeś tu trafić. O kurde, nie po generale! To nasza flota strzela. Akurat walnąłeś tu, gdzie nasz Daimyo przyjechał. Bardziej po swoich niż po naszych. Porąbane to jest. Porąbane. Ale epicko to wygląda. Dawaj tych łuczników. Jest to inne zejście z tych murów? Można by tędy naokoło biec. O ty, posiłki wroga wjeżdżają. Kawaleria tu przyjechała. Dobra. On gdzieś tam idzie powoli. Okej. A my na razie walczymy o ten fragment murów. Ja myślałem, że go nie ma na mapie, ale go po prostu nie było widać. Chłop rzucił swojego daimyo po tych murach i jedzie w stronę naszego. Ty, no patrz, no tego żem się nie spodziewał. Dobra, no pojedziemy naszym daimyo zawalczyć na murach z wrogim generałem. Daimyo do daimyo. Wysyłamy jeszcze naszego jednego do pomocy. Część Ashigaru cofniemy. W ogóle się nie spodziewałem, że on nam tutaj wbije. Ale dobrze. Zainspiruj daimyo. Dobrze. Żebyśmy głupio nie stracili jednostki. Oni są wycieńczeni, bo oni tutaj na pełne jechali. Nasi też są troszeczkę zmęczeni. Ale czuć, że te bitwy są dużo dłuższe. Zdecydowanie. Dobra, łucznicy strzelają z tych podestów na walczących poniżej Ashigaru. Jezus, jaka rzeź. Strzelajcie tam dalej, Boże, troszeczkę. Byłoby miło. Dobra, i tych strzelców bym chciał rozstawić tu. Tutaj chcę, żebyście podeszli. A was chcę, żebyście tutaj podeszli.
i z tych murów ostrzeliwali tych biednych garnizonowych obrońców na moście. 23, ej, bo wy to trochę przegrywacie. Dobra, cofnij naszych generałów. Niech Ashigaru się zajmią i Ronini walką z tym wrogim generałem. Dobra, jest ostrzał? Jest ostrzał, dobrze, tegom chciał. No czyż to nie wygląda majestatycznie? Nasze rusznice na tych murach z drugiej strony ostrzeliwują obrońców, łucznicy po paraboli walą, a tutaj nasza piechota walczy. Tylko zaskakująco jak długo oni się bronią. Myślałem, że my ich zmiażdżymy. No tutaj zaskakująco długo oni się bronią. To nie jakiś murów włóczni, nie? Oni po prostu walczą z naszymi. No dobra, ale powinniście ich zmasakrować. Kachi z Yari tam biegną. Dobra, ale generał wroga powinien zaraz paść. Oho, jednostki wroga panikują, ale walczą do końca, bo oni tu się bronią. Dobra, uciekają. Tu generał wroga padł, tam Kachi z Yari biegną. Dobra, tutaj te 3 oddziały, które są na murach. O kurde, ty, bo tam dużo tego biegnie. Ło! Panowie, napinać łuki? Po to zostaliście powołani, znaczy zrekrutowani. Nie tam na dole, tu strzelać. Pa ile tu biegnie tych Yari włóczników. Dobra, walczyć na murach, tu jeszcze nasi ostrzeliłem. Ej, pięknie to wygląda. Majestatycznie pięknie. Panowie, przebijajcie się. Może jeden oddział poszli tutaj do walki na górze. Tych naszych samurajów. 4 do końca broni przejścia. To trzeba wam oddać, że walczyliście do samego końca. Coś wam zasłania? No po paraboli nie możecie tu strzelać? Nie dacie rady? Tam jak troszeczkę bardziej po swoich niż po naszych strzelicie, nic złego się nie stanie. Dobra, wy na dół zbiegać. Pysznie. Ty, tutaj z tej strony też są jakieś działa wmontowane? Pa, tu też są wmontowane i gdzieś tam pyrkają po naszych. To robi bardzo małe damagę, ale pyrkać pyrka. Niesamowite. Dobra, tych strzelców poprosimy o pięterko niżej. A wy... Może za niedługo będziecie mieli wroga w zasięgu, więc stójcie jak staliście. I wy też pięterko niżej, jakbyście zeszli, byłoby wybytnie. Strzelacie z tych murów? Strzelacie tutaj na dół. No przydałby się znowu ostrzał artylerii, ale niestety nie posiadamy. Ej, to będzie krwawa bitwa. Bardzo fajnie. Czy wy tu bokiem przechodzicie? Weźcie strzelajcie w nich po do naszych kaczy biegną. 80-20, dobra, powinniście wystać. Tutaj kolejny oddział Gdzie wy pobiegliście? Tu dzbany się rozstawić, tu! Może dacie radę strzelać po tych tam, co na schodach walczą. A wy zajmijcie ten róg. Dobra, ostrzeliwują ich na tych schodach, świetnie. Trochę widzę, że jednostki mają problem z odnajdowaniem ścieżek, bo ci jak z tej góry mieli zejść tutaj, o widzicie, znowu biegną. Zamiast tu się rozstawić na tych murkach, to oni na dół zbiegają. Nie do końca zawsze ogarniają. Kurde, to strzela, ale to niewiele robi. Kurde, no tak trochę pobagowane to. Dobra, to przebiegnijcie tędy, przebiegnijcie tu z tyłu, tu, pyk, na murek i po plecach będzie im strzelać. Jak to wygląda? Nasi wygrywają? Wygrywają, ale duże straty no duże straty! Duże straty! Nie da się oszukiwać. Porównywalna armia i duże straty. Czy wam się skończyły strzały? Tak, wam się skończyły strzały. Niesamowite. Dobra, mamy jednostkę rozstawioną na ich plecach, więc możemy efektywnie strzelać po tylnych oddziałach. Wow, ale tutaj walnęło. Nie wiem, czy my dobrze prowadzimy walki, bo gigantyczne straty. Wydawało mi się, że jest dobrze. No ale niby oni tutaj walczą do końca. Ej, no porąbana bitwa, podoba mi się. Jeżeli tak wszystkie bitwy będą wyglądać, no to sztoza tej modyfikacji. Zobaczcie, jakie to jest zacięte. Mieliśmy porównywalne armie, ale my atakowaliśmy mury. Więc jest po prostu dużo, dużo ciężej. Podbij moralki dla tych naszych Yarikachi. Oni tu już ledwo stoją. Dobra, i ci się łamią. Dobrze, tegom chciał. Tu jaki pojedynek na schodach. Dałeś radę? Walczycie dalej. Ten ma high granda, przewagę wysokości. Jeszcze salwa strzał, dobrze.
Ty, a jakbyście nie podeszli jeszcze kroczku do przodu, to nie zaczęlibyście kapować tego placu, bo to jest chyba główny plac. Tutaj na murach wygraliśmy? Wygraliśmy na murach. Tak, zaczynamy kapować 2 minuty. Ostatni walczący. Ostatni żbiczek brojący swojego miasta. Dobra, przestańcie strzelać, bo bardziej walicie po swoich niż po naszych. Nyszlisen, 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 powtarzam. Dobra, mamy zwycięstwo. O, dobre to było. Ej, podobało mi się. Jeden oddział nam całkiem wyparował, Ashigaru. Pytanie teraz tak. Te pomniejsze osady też są zdobywalne. O! Ej! Nice! Dobra, daj pokojową okupację. Dasz radę tutaj wejść? Nie dasz rady wejść. I w tej osadzie się odnawiasz. To jest jako Shimosa Port, ale cały region... A nie, to też jest nasze. O! To są po prostu regiony. No tak, to jest nasz region. Okej, czyli to są duże prowincje, ale podzielone na mniejsze regiony. Interesujące. Po prostu nie widać tych granic. Patrzcie, bo to jest Shimosa Yozaiu. I tutaj dopiero jest okej, czyli tu gdzieś jest malutka granica, której nie widać. Okej. I mi został tylko garnizon w mieście. Został mi tylko garnizon w mieście, a my przejęliśmy porciszcze. Przejęliśmy port wroga, czyli te pomniejsze prowincje też mają swoje statystyki. Co ty gadasz? Wow. Nice. Dobra, będziemy potrzebowali trochę Ashigaru, bo już widzę, tylko pytanie, czy teraz co? To się będzie buntować? Co mam z tym zrobić? To jest niepoważny poziom niezadowolenia, oczywiście z powodu procesarskich tych przekonań. Spy Network, coś, żeby podbić relacje. My mu całkowicie armię pokonaliśmy i zlikwidowaliśmy Daimyo Polek. Jak szybko mamy uzupełnienia, bo dobrze byłoby docisnąć tą frakcję. 22 tury do pełnego odnowienia na wrogim terenie. No to chyba na razie nie ma co atakować Shimosy. Dobra, proszę Państwa, ale to był wstępniaczek. Mam nadzieję, że ten wstępniaczek Wam się podobał. Pięknie dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję za uwagę, no i do następnego. Cześć.